Aha, ojej. Co to jest? W środku ten odkurzacz też jest tylko okurzony, ale nie jest zardzewiały. To w każdym razie pójdzie do czyszczenia. No i śrubki już mam odkręcone. Mogę teraz wyjąć cały silnik z obudowy. Kondensator tego samego typu, on będzie włożony w ten sposób. No i dobra, i mamy tutaj już tę część przewodów idących od kondensatora do uzwojeń silnika i do korpusu silnika na masę podłączoną. Wyłączyłem, włączam, wyłączam. Ok, w ten sposób będzie ten wyłącznik tutaj solidnie zamocowany. Mamy teraz przejście, widocznie jest włączony. Wyłączam, nie mamy. Włączam, mamy. Dobra, 6,30 na 10 mm. Cześć, jak widzicie mam dzisiaj nastrojowe dekoracje u mnie w warsztacie, lampkę, dynię, bo dzisiaj jest 1 listopada po 11 wieczorem. Nie pamiętam jeszcze, żebym o tej porze nagrywał kiedyś odcinek tutaj u mnie w warsztacie. Dzisiaj jest dzień, w którym większość osób odwiedza groby bliskich, a nie zajmuje się starymi zabytkowymi urządzeniami. Przyznaję, że chciałem to nagranie zrobić wczoraj, ale był pewien kłopot, bo od zmroku co chwila do furtki przed moim domem dzwoniły jakieś upiory, duchy, dzieci przebrane w różne straszne stroje. No i żeby uniknąć różnych psikusów, musiałem tam stać przygotowany. Rozdałem chyba kilkanaście tabliczek czekolady, no ale było fajnie i wesoło przez cały wieczór, właściwie do późna. Nie mogłem się zająć tutaj pracami u mnie w warsztacie, dlatego wziąłem się za to dzisiaj i do północy chciałbym przynajmniej rozmontować odkurzacz, którym się dzisiaj zajmiemy. Jak widzicie, mam na stole dwa odkurzacze. Jeden to jest ten stary Electrolux 7, o którym ostatnio publikowałem na kanale kilka nagrań. On jest jeszcze rozmontowany. Ostatnio pokazywałem wam filmik o tym silniku, który niestety nie działa dobrze, jest tutaj jakieś uszkodzenie prawdopodobnie uzwojeń wirnika i tym się zajmiemy w następnym odcinku, ale kilka osób, to już będziecie wiedzieli o kim mówię, pytało mnie, czy nie mógłbym zająć się też jednym z Zelmerów i pomyślałem sobie, że zrobimy sobie przez jeden odcinek przerwę od tego starego Electroluxa, zmontujemy go następnym razem, a w dzisiejszym odcinku chciałbym obejrzeć ten odkurzacz Zelmer typ 95, chyba z 1978 roku. Pozwólcie, że rzucę okiem. Tak, z czerwca 78 roku. Chciałbym ten odkurzacz dzisiaj obejrzeć, przynajmniej go rozmontować, bo nie wiem w jakim stanie będzie w środku. Nie sądzę, żeby dzisiaj przez tę noc z 1 na 2 listopada udało się ten odkurzacz całkowicie wyczyścić, wyremontować, zmontować i uruchomić, ale przynajmniej go rozmontujmy, zobaczmy jak wygląda. To jest odkurzacz, który już się tutaj pojawiał w odcinku o tym pomarańczowym odkurzaczu Zelmer typ 96, który sobie zresztą później też obejrzymy, jak będziemy go porównywać z podobnymi typami odkurzaczy. Na razie pozwólcie, że sprzątnę tutaj ze stołu ten odkurzacz Electrolux 7 i zajmiemy się tym Zelmerkiem typ 95. No dobrze, Electroluxa 7 z przełomu lat 1920 i 30 odstawiłem. Został tutaj ten Zelmer typ 95 z 78 roku. Pozwólcie, że zostawię też tę nastrojową dekorację, bądź co bądź mamy 1 listopada. To jest, nawiasem mówiąc, od razu go może pokażę, ten odkurzacz typ Zelmer typ 96, również z 78 roku, tylko że z maja. Ten, przypominam, zielony jest z czerwca. Ten jest z maja z 78 roku. Jest na kanale oddzielny odcinek poświęcony temu odkurzaczowi. Jeszcze nie mam do niego oryginalnego zwijacza przewodu. Pamiętacie, że oglądaliśmy, że w tym odkurzaczu tego elementu brakuje. No i ciągle mam jeszcze ten nieoryginalny przewód.
do tego odkurzacza, ale mam nadzieję, że tym się też zajmiemy. Zresztą do tych odkurzaczy, tak jak już powiedziałem, jeszcze wrócimy, jeszcze je sobie później porównamy i jeszcze raz może w tym odcinku, pod koniec tego odcinka przyniosę kronikę zakładów Zelmer i spróbujemy jeszcze kilka informacji o tym odkurzaczu Zelmer 95 w tej kronice znaleźć. No a ja chciałbym teraz przede wszystkim rzucić okiem na stan tego odkurzacza. On, jak widzicie, jest dosyć brudny. Ja mam już go od kilku miesięcy, ale jeszcze go nie czyściłem. Zostawiłem to właśnie na to nagranie o nim. Po pierwsze rzućmy może okiem, odkręcę go w ten sposób, rzućmy może okiem na tabliczkę znamionową, którą też tutaj z boku postaram się wyświetlić. Logo Predom Zelmer, miesiąc, rok produkcji 0678. 220 V, 50 Hz częstotliwość sieci. Tutaj oznaczenie, że odkurzacz nie wymaga przewodu ochronnego. Typ 95, 750 W. Zgodność z polską normą z 75 roku. Fajna jeszcze taka nitowana metalowa tabliczka. Odkurzacz od razu tutaj możecie zobaczyć, nie ma w nim, brakuje tego kółeczka, po którym mógł poruszać się na podłodze. Nie mam takiego kółeczka, ale spróbuję coś podobnego znaleźć. Jak nie teraz, to w przyszłości to wymienimy. Jest włącznik, jest tutaj wskaźnik zapełnienia worka na kurz. No niestety ucięty jest przewód zasilający. Ja kupiłem do niego przewód, aczkolwiek też, tak jak w przypadku tego odkurzacza Zelmer typ 96, nie jest to oryginalny przewód z epoki, tylko współczesny, ale też na razie go wymienię, jak znajdę gdzieś na jakiejś giełdzie, jakimś targu staroci taki stary przewód z urządzeń Zelmera, to go wymienimy. Tutaj widzę, że mocno zardzewiałe są te śrubki i nawet nie wiem, czy one są, prawdę mówiąc, oryginalne. Wyglądają mi trochę na dodane później. To mnie trochę niepokoi, bo no silnik chyba znajduje się w środku, bo jest ten odkurzacz dosyć ciężki, no ale jednak coś już było przy nim kiedyś robione. Zajrzyjmy tutaj do worka na kurz. Aha, ojej. Dobra, tutaj jest ta pokrywa worka na kurz. Natomiast sam worek, przepraszam, postawię na chwilę ten odkurzacz pionowo, żeby tego nie wysypać. Natomiast sam ten worek, zobaczcie, jest pełen jakichś takich kawałeczków pociętej folii. Co to jest? No jakieś brudy tutaj też są, ale przede wszystkim takie jakieś kółeczka wycięte z folii. No jest tutaj jeszcze ta osłonka wlotu powietrza. Dobrze, że akurat niedługo jest u mnie wywóz śmieci i właśnie wywóz takich plastików. Zaraz będę mógł to folię wsypać do worka. Poza tym no, sam worek jest w sumie w całkiem niezłym stanie, to jest ok, później go wytrzepiemy. W środku ten odkurzacz też jest tylko okurzony, ale nie jest zardzewiały. To też jest bardzo, bardzo fajne. Na razie to odstawiam. Myślę, że odkręcę tutaj w ogóle tę plastikową pokrywę. Będzie nam po prostu później łatwiej ten odkurzacz wyczyścić. Chwileczkę, weźmy sobie tylko odpowiedni śrubokręt. Dobra, ten będzie chyba ok. No. Przyznaję, że muszę sobie to położyć. O, tutaj są pod tym rantem obudowy schowane te nakrętki. Dobra, tu mi jeszcze chyba ta śruba została. Ta i ta. Strasznie ciężko to idzie. Trochę popsikałem na te nakrętki. Niech one tam naciągną. No, od razu lepiej. Dobra. Tutaj mam 4 śrubki. Nakrętka, jeszcze chyba jednej nakrętki mi gdzieś brakuje. No, może jej nie było, a jak była, to gdzieś ją znajdę.
Dobra, to pójdzie wszystko do czyszczenia. Tak samo jak ten worek na kurz. No a my postawmy sobie może ten odkurzacz w ten sposób i odkręćmy tę pokrywę silnika. No i co, tutaj też mam raz, dwa, trzy, cztery śruby. Jedna jest jeszcze schowana tutaj w głębi. Tu mam wrażenie, że ktoś dał jakieś dużo większe śruby, jeszcze w dodatku z jakimiś takimi nieoryginalnymi podkładkami, bo normalnie te śruby tam powinny być schowane w głębi tej pokrywy. No ale zobaczmy, co tam się dzieje. Tu taka długa śruba. Została mi tutaj jeszcze jedna. To już wygląda mi na oryginalną śrubkę. A zobaczę, może później montując ten odkurzacz takie znajdę, ale chyba mi to nic nie da, bo widzę, że tu są w ogóle powycinane. Jest to mocowanie śrub. Możliwe, że to się połamało. Teraz Wam pokażę, o co mi chodzi. O, powinny być tutaj wszędzie takie 4 mocowania śrub jak to i one się najwyraźniej odłamały. Tutaj, 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 w tych 3 miejscach, czyli po prostu ktoś założył takie długie śruby z podkładkami. No dobra, to w każdym razie pójdzie do czyszczenia. A tutaj cieszę się, bo widzę, że jest w środku silnik, chyba oryginalny. No tutaj, tak jak powiedziałem, jest z tej strony, widzicie, jest obcięty przewód zasilający. Tutaj w tym miejscu w odkurzaczach Zelmer typ 96, tutaj obok silnika był zamontowany zwijacz przewodu. W tym typie Zelmer typ 95 zwijacza przewodu nie było. Generalnie jest to bardzo podobne. Kostka przyłączeniowa, tutaj papierek preszpanowy. No i w środku silnik. Zaraz go wyjmiemy. Musimy, żeby wyjąć silnik, raz, dwa, trzy, cztery te śrubki odkręcić. Trzy i cztery. Aha, tu są jeszcze podkładki. No i śrubki już mam odkręcone. Mogę teraz wyjąć cały silnik z obudowy. Zajrzyjmy od razu do środka. Całkiem fajnie. No troszeczkę to już tutaj gdzieś minimalnie zaczyna rdzewieć, ale naprawdę bardzo mało. Tutaj mamy tą klapkę od włącznika. Nie jest ten odkurzacz w środku bardzo zniszczony. O, tutaj mamy włącznik. Nawiasem mówiąc, pamiętam, w odkurzaczu typ 96 znaleźliśmy fajny niemiecki włącznik i tutaj mi też wygląda on na niemiecki, nawet na zachodnio-niemiecki. To jest dosyć ciekawe, zaraz sobie to też obejrzymy. Pamiętajmy, jeżeli dobrze pamiętam, że te odkurzacze powstawały we współpracy z firmą Rotel ze Szwajcarii, tak było napisane w kronice Zelmera, więc nie zdziwiłbym się, gdyby tutaj jakieś zachodnie elementy też były w tych pod koniec lat 70. wykorzystywane. No i mamy tutaj silnik typu 84, ZZSD typ 84, czyli taki sam silnik jak znaleźliśmy też w odkurzaczu typ 96, również z 78 roku. Ten silnik również pochodzi z 1978 roku, tak jak ten odkurzacz. Jest w zupełnie niezłym stanie, troszeczkę te blachy stojana są tutaj zardzewiałe, poza tym wygląda ten silnik całkiem ładnie, no trzeba go będzie zaraz wyczyścić. Kondensator Silesia KPPZ 015, na nim też powinna być data. Jakoś wygląda ten kondensator, prawdę mówiąc, nie najlepiej, więc chyba go wymienimy. Mam akurat tych kondensatorów Silesia całkiem sporo. On chyba tutaj już jakoś się zaczął puchnąć.
data na nim. Momencik. Tutaj chyba gdzieś powinna być. 78 rok, tak, czyli wszystko z 78 roku, to nie było wymieniane. No bardzo mnie ciekawi, czy ten silnik będzie działał. Wyczyścimy go i zrobimy próbę. Czyli tak, ten odkurzacz Zelmer typ 95 mamy dosyć szybko rozmontowany, przynajmniej na takie podstawowe części i wygląda to całkiem nieźle. Nie ma tutaj jakichś większych uszkodzeń poza tymi odłamanymi mocowaniami. Najważniejsze, że w środku jest oryginalny silnik, bardzo się z tego cieszę. No jest tutaj oczywiście ucięty ten przewód, który trzeba będzie wymienić, czy w każdym razie zamontować tutaj nowy przewód. Wolałbym z dalszym czyszczeniem tego odkurzacza poczekać do jutra, jak będzie widno, bo chciałbym go wynieść do ogrodu, żeby tutaj bardzo nie nabrudzić w warsztacie. No a nie chcę tego robić po ciemku, także zrobimy to już za dnia. Dzisiaj i tak fajnie, że przynajmniej część tej listopadowej nocy 1 listopada udało się tutaj w warsztacie spędzić. No to co, to ja zostawiam na razie ten odkurzacz tutaj. Mam nadzieję, że nie będzie straszył i wracam do domu, a za chwilkę spotkamy się tutaj znowu i weźmiemy ten odkurzacz do czyszczenia. No i już mam nowy dzień, mogę się teraz wziąć za wyczyszczenie tych wszystkich elementów, wezmę to wszystko do ogrodu, opróżnię ten worek na kurz, wymyję wszystkie te plastikowe części, wyczyszczę ten metalowy korpus odkurzacza, wyczyszczę z kurzu także silnik i później wrócimy tutaj do warsztatu i zrobimy test tego silnika. Silnik mamy już w miarę wyczyszczony. Przyznaję, że teraz chętnie zająłbym się tutaj tym kondensatorem. Trzeba go będzie prawdopodobnie wymienić. Nawiasem mówiąc, spójrzcie, tutaj był ten silnik tak bardzo jakoś brudny, ochlapany. W każdym razie ta obudowa, czy ta klamra trzymająca silnik w odkurzaczu. I myślę, że to było spowodowane właśnie tym, że tutaj, nie wiem, spuchł i w cudzysłowie wybuchł już ten kondensatorek i po prostu tutaj te wszystkie brudy poszły i ochlapały taką, nie wiem, smołową masą tą plastikową klamrę trzymającą silnik w odkurzaczu. Także na pewno za chwilkę ten kondensator stąd wykręcimy, wytniemy i na jego miejsce założymy identyczny. Kiedyś sobie kupiłem zapas takich kondensatorów Silesia. Patrzę, z którego ten jest roku. Chyba z 80, nie wiem, 6, 8, w każdym razie już z lat 80., czyli
o kilka lat, no najpóźniej o 10 lat młodszy, przepraszam, od tego, który jest tutaj zainstalowany, ale jest to dokładnie kondensator tego samego typu. On będzie włożony w ten sposób. Tutaj mamy dwa przewody idące już tutaj do włącznika i do przewodu zasilającego, natomiast tutaj na dole mamy te dwa niebieskie przewody idące tutaj i tu z drugiej strony do uzwojeń silnika. Nawiasem mówiąc, one są troszeczkę za krótkie, będziemy je musieli chyba połączyć z tymi przewodami, które tutaj są. No i mamy ten zielony przewodzik, który idzie tutaj do tej śrubki na masę silnika. On powinien być, wydaje mi się, że powinien być wystarczającej długości. Także za chwilkę sobie ten kondensator wymienimy. Tutaj tak czy inaczej muszę odkręcić te śrubki trzymające przewód zasilający, bo on jest, ojej, wezmę sobie inny śrubokręt, bo on jest ucięty i tak czy inaczej trzeba tę resztkę przewodu stąd wyrzucić. Przepraszam. O, teraz to dobrze pójdzie. Dobra, to odchylę, to się wkręcę na razie to. Tutaj w te dwa otwory w kostce przyłączeniowej był ten przewód zamontowany, no to ja to wyrzucam. Czy jest sens tutaj to jeszcze wyjmować? Na razie możemy to zostawić, aczkolwiek zaraz sobie to jeszcze obejrzymy. Co teraz? To sobie na razie zdejmę. Tutaj odkręcę tę śrubkę trzymającą ten przewód od kondensatora idący na masę silnika. Dobra, tu jest taka blaszka, przylutujemy ją do tego nowego przewodu z kondensatora. To sobie na razie tak prowizorycznie tutaj zamocuję. Warto byłoby gdzieś to może albo odlutować, albo tu zostawimy i do tego przewodu gdzieś tutaj w połowie przylutujemy ten nasz kondensator, bo tak jak Wam powiedziałem, ten nasz ma za krótkie przewody. Dobra, tutaj kondensator na razie wyciąłem. Tutaj też go po prostu obetnę. Zobaczymy, może te przewody też wykorzystamy. Czyli ten stary kondensatorek już mogę wyrzucić. On jest... O, tutaj to się w ogóle... Cały ten jego dekielek stąd wyłazi. Dobra, on jest tak czy inaczej do wyrzucenia. Dobra. Tutaj te osłonki mogę na razie zdjąć. Tutaj te przewody też sobie na chwilkę wyjmę. Weźmy sobie teraz tutaj nowy kondensator. Ok, przyniosłem sobie tutaj już lutownicę. Przylutowałem tę blaszkę obciętą od starego kondensatora. Założę teraz kondensator. Patrzę, czy to mi tutaj sięgnie. Tak, bez kłopotu, fajnie. Przykręcam teraz ten zielony przewód, który będzie połączony z korpusem silnika. Dobra. No i teraz tak, ten przewód połączymy z tym. Trochę głupio, że one nie są troszeczkę dłuższe. No ale dobra, już mógłbym je bezpośrednio może połączyć z tymi przewodami, a może nawet uda nam się to, prawdę mówiąc, zrobić, bo te wychodzące z silnika są dosyć długie. Dobra, to zrobimy tak. O, fajnie. To mogę albo uciąć, albo odlutować. Dobra. Tak samo zrobimy tutaj z drugiej strony. Już chciałbym uniknąć jakiejś tam dużej ilości łączeń niepotrzebnych. No. Puszczaj. Ok. To już odłączyliśmy.
No to teraz po prostu zaraz tutaj jeszcze termokurczki nasunę tylko na nie. Połączymy ten przewód z tym. Nawet może go tutaj jeszcze jakoś później doczepimy. Dobra, weźmy sobie jakąś termokurczkę. Ta będzie chyba za cienka, to weźmiemy sobie w takim razie taką. Nasuwam na jeden przewodzik, nasuwam na drugi. To będzie szło w ten sposób. Tutaj będzie się to łączyło. No, mogę to... O, dobra, to zaraz to owiniemy w porządku. Tutaj mogę sobie podsynować zaraz ten przewód. Dobra, ten przewód mam podsynowany, ten w sumie też. No to teraz te przewodziki ze sobą połączymy. Ok, nasuwam tutaj termokurczkę. Może jeszcze o tak zrobimy, że to pójdzie w ten sposób. To jeszcze tak owiniemy, o. No to teraz te przewody. Ten mam już tutaj o, troszkę podsynowany. Ten drugi też. Przewody mam połączone, teraz nasuwam sobie na nie termokurczkę. No i też wydaje mi się, że powinno się to już ładnie trzymać. Troszeczkę to jeszcze o w ten sposób zawinąć. No i dobra, i mamy tutaj już tę część przewodów idących od kondensatora do uzwojeń silnika i do korpusu silnika na masę podłączoną. To jeszcze teraz te dwa przewodziki. Już są podsynowane. I połączymy je z tymi przewodami, tylko patrzę na jakiej długości, w którym miejscu. No, w sumie nie chciałbym ich tutaj jakoś bardzo ucinać. Dobra. Myślę, że tak wystarczy i tak tutaj założymy też termokurczki. Będzie to lepiej zabezpieczone. Dobra, podsynujmy jeszcze sobie te przewody. Ok. O, może jednak położę, to będzie mi troszeczkę wygodniej. Dobra, te już mam zlutowane. Mogę nasunąć na nie termokurczkę. O, może nawet w ten sposób. Dobra. Teraz te dwa. Już się ładnie trzymają. I też nasuwam na nie termokurczkę.
O, tu jeszcze troszeczkę te przewody na górze wyciągnę. Myślę, że one tutaj nie będą już w żaden sposób przeszkadzały. Dobra, mamy zamontowany ten kondensatorek. Tutaj przewód idący na masę, T2 do uzwojeń silnika. Tutaj mamy dwa przewody idące. Jeden z nich będzie się tu łączył bezpośrednio z jednym z przewodu zasilającego. Drugi wchodzi tutaj do włącznika. Tu idzie przewód do włącznika. Tutaj wychodzi drugi przewód z włącznika i będzie się łączył również z przewodem zasilającym. Ok, postawiłem sobie teraz miernik, bo chciałbym sprawdzić działanie tutaj tego wyłącznika. Przepraszam, cały czas mówię włącznik, a zgodnie z fachową terminologią jest to właściwie wyłącznik. No to sprawdźmy. Tutaj mamy przewody idące te dwa szare. Mamy przewody idące do wyłącznika. Mam miernik ustawiony na sprawdzenie przejścia prądu. Teraz nic się nie dzieje. Ok, teraz włączyłem i wygląda na to, że wyłącznik działa. Wyłączyłem, włączam, wyłączam, wyłączam. Ok. Później sobie sprawdzimy jeszcze tutaj te przewody z przewodu zasilającego, jak będzie on już zainstalowany, ale na razie wygląda na to, że tutaj wszędzie przejście prądu mamy, przez kondensator przejście prądu mamy, powinno to być sprawne. Bardzo mnie ciekawi, jeszcze chciałbym zajrzeć, wyłączę tylko miernik, chciałbym zajrzeć tutaj do tego wyłącznika. Ok, wyjmijmy go na chwilkę. No i tak, i to też nie jest polski wyłącznik, to jest jakiś albo niemiecki, albo szwajcarski, tak mi się przynajmniej wydaje. Mamy tutaj dużo oznaczeń na nim. VDE, oznaczenie niemieckiego Związku Elektrotechników. Tutaj dużo różnych innych oznaczeń, ale przyznaję, że większość z nich muszę dopiero zidentyfikować, natomiast to jest dosyć ciekawe, bo wydaje mi się, że nie są to polskie wyłączniki, że one były jednak importowane z zachodu. Bardzo podobne wyłączniki znajdowałem na przykład w odkurzaczach AEG. Dobra, zrobię zdjęcie i zaraz sobie spróbuję jeszcze troszeczkę więcej o tym wyłączniku znaleźć. Ok, no w każdym razie jest to dosyć ciekawe zastosowanie tego rodzaju wyłącznika. Jedną śrubkę mam wkręconą, drugiej nie mogłem identycznej znaleźć. Mam tutaj taką troszkę dłuższą. Zobaczmy, czy ona w ogóle tam wejdzie. Nie, ale ona jest za długa. Ona tam nie przechodzi na wylot. Zaraz spróbuję jakąś troszeczkę krótszą znaleźć. O, tutaj mam jakąś, która jest prawie taka sama. No, nawet całkiem ładnie się wkręca. Ok, w ten sposób będzie ten wyłącznik tutaj solidnie zamocowany. No to teraz myślę, że możemy tutaj na razie na próbę zamontować przewód zasilający i będziemy mogli zrobić test tego silnika. Jeżeli chodzi o przewód, to mam taki wprawdzie współczesny, ale produkcji polskiej i jednak bardzo podobny do tych oryginalnych przewodów z Elmera. Przewód dwużyłowy, no bo tutaj przewodu ochronnego nie będziemy potrzebować. Na razie ja go tak bardzo prowizorycznie chcę tutaj zamontować. Jeszcze potem będziemy musieli go wyjąć, bo będzie musiał przejść przez odgiętkę, przez obudowę tego odkurzacza. Ale na razie dla testu myślę, że w ten sposób w zupełności to wystarczy. On będzie tutaj zamontowany. Aha, chyba jednak tę kostkę muszę przynajmniej poluzować troszkę, bo mam tutaj utrudniony dostęp do tych gniazd przewodu.
O. Dobra, jest zamontowany. Sprawdźmy sobie może jeszcze raz miernikiem przejście prądu teraz. Po zamontowaniu przynajmniej prowizorycznie tego przewodu. Mamy teraz przejście, widocznie jest włączony. Wyłączam, nie mamy. Włączam, mamy. OK. Aha, jeszcze sprawdźmy może, czy tu nie ma gdzieś przejścia na obudowę silnika. Tutaj nie ma. Tutaj nie ma. Tutaj wszystko działa. Dobra. Jeszcze zapomniałem o jednym. Przed próbą tego odkurzacza zajrzyjmy do szczotek. Nie wiemy, w jakim stanie właściwie są tutaj szczotki. No. No, momencik, bo się tam nie chcę bardzo szarpać, żeby nie urwać. O, super. Bardzo fajnie. Duża szczotka. Wkładam wszystko tam ponownie do środka. Tutaj tę blaszkę przekładam. Zaginam. Teraz z drugiej strony. Dobra. Wszystko jedno, z tej albo z tej. Muszę tak wyprostować tę blaszkę. Też bardzo duża szczotka. No nie pamiętam w tych odkurzaczach silnikach typ 84. Przepraszam, sprawdzę, bo nie pamiętam rozmiarów tej szczotki. Już to co prawda tyle razy robiłem, ale one za każdym razem gdzieś tam w innym typie silnika są troszeczkę inne i po prostu nie pamiętam. 6,30 na 10 mm. Te są bardzo długie, tutaj jest prawie 3 cm długości. Dobra, 6,30 na 10 mm. Nawet chyba mam takie szczotki. Moment, żebym ją dobrze włożył. Tak, będzie włożona. No tak troszeczkę niedokładnie naprzeciwko siebie dochodzą do komutatora i są nierównomiernie wytarte. Trzeba je najlepiej w tej samej pozycji włożyć, w jakie były, bo inaczej będą bardziej iskrzyły, dopóki się nie dotrą. Trochę się zastanawiam, czy czyścić ten komutator, czy nie. On nie jest jakiś tragiczny, więc no, zobaczmy najpierw, jak to działa i czy to w ogóle działa. Dobra. Wydaje mi się, że tutaj głównym niedomaganiem tego silnika i powodem, dla którego on został wyrzucony, był ten zepsuty kondensator, który być może nawet, z tego w sumie nie sprawdziliśmy, może szkoda, być może nawet powodował jakieś zwarcie. Natomiast no teraz powinno być wszystko po wymianie w porządku. Jeszcze raz na wszelki wypadek sprawdzam, czy mamy tu przejście prądu, no bo po takim wyjęciu szczotek może się okazać czasami, że one nie dotykają do komutatora i nie ma tutaj połączenia, ale w naszym przypadku wszystko jest. Dobra. No dobrze, skoro wszystko mamy teoretycznie sprawdzone, to zróbmy teraz próbę tego silnika. Wykorzystam do tego jak zwykle mój regulatorek napięcia. Uruchomimy ten silnik na znacznie zmniejszonym napięciu. Teraz regulator jest tutaj wpięty do listwy zasilającej. Listwa jest jeszcze wyłączona. Sprawdziłem, że silnik powinien być teraz wyłączony, żeby on mógł zasysać powietrze. To troszeczkę postawię go pod kątem, żeby tutaj był otwór, którym to powietrze będzie mogło wchodzić do silnika. No i zobaczmy. Tak jak powiedziałem, mocno zmniejszone napięcie. Włączę listwę zasilającą i włączmy teraz przycisk tutaj na silniku. Na chwilkę
wyłączyłem, całkiem fajnie to chodzi. Troszeczkę jakieś skrzypienie tu słychać. Przyznaję, że nie wiem, czy w łożyskach, czy ta turbina może gdzieś tutaj jest zabrudzona i o coś obciera. Tego nie otwieraliśmy, tego całego zespołu ssącego. No i troszeczkę tutaj jednak iskrzą te szczotki, ale myślę, że to się musi troszeczkę jeszcze tutaj ułożyć. Dobra, włączmy jeszcze raz ten silnik. Jak słyszeliście, zwiększyłem napięcie, aczkolwiek ono nie przeszło jeszcze znacznie powyżej 100 V i ten silnik naprawdę bardzo porządnie tutaj zasysa powietrze. Czuć jak ono tutaj wylatuje po tej stronie silnika i trzeba przyznać, że działa dosyć płynnie, bardzo fajnie reaguje na te regulacje przeprowadzane na regulatorze napięcia, także myślę, że można wychodzić z założenia, że jest sprawny. Tutaj przy niższych obrotach troszeczkę, mam wrażenie, ta turbina zaczyna obcierać. Jak się podniesie napięcie, jak wzrosną obroty silnika, to ta turbina też się tam odpowiednio już ustawia i już tak nie obciera. Okej, wydaje mi się, że chodzi to całkiem fajnie. Nawet chyba nie ma co tutaj pilnie wymieniać łożysk. W każdym razie nie, jeżeli ten odkurzacz będzie częścią kolekcji. Także myślę, że ten test można uznać za udany i myślę, że będziemy mogli wziąć się za zmontowanie tego odkurzacza. Bardzo się cieszę, że ten silnik z 1978 roku, silnik typu 84 od tego odkurzacza Zelmer typ 95 całkiem nieźle działa. Oczywiście zawsze można się do czegoś przyczepić, ale myślę, że po tej wymianie kondensatora jest całkiem nieźle i nawet myślę, że nie ma jakiejś pilnej potrzeby wymiany łożysk w tym silniku. Zawsze można to zrobić i może to być tematem oddzielnego odcinka. Bardzo mnie ciekawi, dlaczego ten odkurzacz kiedyś został jakoś tak, nie wiem, wyrzucony, porzucony, dlaczego obcięto mu przewód. Myślę, że jednak ten stary kondensator, który tutaj był, prawdopodobnie powodował zwarcie. Trochę żałuję, że tego nie sprawdziłem i ktoś po prostu nie chciał sobie już zawracać głowy naprawianiem tego i ten odkurzacz po prostu odszedł do lamusa, ale cieszę się, że trafił tutaj do mnie do warsztatu i że go uruchomimy. Tak naprawdę zostało nam jeszcze w cudzysłowie tylko zmontowanie tego odkurzacza, ale przyznaję, że wolałbym na tym ten dzisiejszy odcinek zakończyć. Zrobimy sobie jeszcze jeden, chyba trochę krótszy odcinek, bo jednak chciałbym jeszcze przede wszystkim poczytać króciutko o historii tego silnika i tego odkurzacza. Co prawda robiliśmy to już w odcinku o Zelmerze 96, ale zróbmy to jeszcze raz tutaj. Może znajdę jeszcze jakieś dodatkowe informacje. Chciałbym zrobić też malutkie porównanie z tym pomarańczowym Zelmerem typu 96. No teraz już trochę lepiej znamy budowę tego odkurzacza, więc można to fajniej porównać. Obiecałem też kiedyś, że zrobię też test podobnego silnika typu 84, którego chyba do tej pory jeszcze na kanale nie oglądaliśmy i nie testowaliśmy. To jest silnik z 77 roku, czyli o rok starszy od tego. Także to też nam zajmie parę minut. Zostawmy ten montaż odkurzacza na oddzielny odcinek, żeby się nie spieszyć i jakoś bardzo nie przedłużać tego odcinka. A być może też jeszcze w międzyczasie zajmę się zmontowaniem tego odkurzacza Electrolux 7 z przełomu lat 1920 i 30. Zobaczymy, w każdym razie w jednym z najbliższych odcinków zabieramy się ponownie za montaż tego odkurzacza Zelmer 95. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Cieszę się, że udało się dzisiaj sporo zrobić, wyczyścić ten odkurzacz, sprawdzić silnik, uruchomić ten silnik i spotykamy się już niedługo w drugiej części tego nagrania. Cześć, do zobaczenia.